Dzień dobry, wiewiórki i bobry. Takie powiedzonko ukradłem jednemu z youtuberów. Moi drodzy, w Polskę jedziemy znowu w trasie. Tym razem jedziemy na naszą długą trasę. Będzie trwała 9 dni. Przejedziemy sporo kilometrów. W planie jest prawie około 30 miejscowości, może coś jeszcze. I właśnie jedną z nich minęliśmy, byliśmy w Ostromecku, a teraz jedziemy do Chełmży. Także będzie się działo przez ten czas sporo. Zobaczymy, także trzymajcie kciuki za dobrą pogodę, za wspaniałe morale i za ciekawych ludzi, fajne miejsca, które będzie nam do obejrzenia. Miejmy taką nadzieję. A my tymczasem śmigamy do Chełmży. Wśród posprzątanych po żniwach pól, na których pozostało jedynie rżysko, wkraczamy na historyczną ziemię chełmińską. Ślady pobytu człowieka w tej okolicy sięgają już epoki kamiennej. W dobie kultury łużyckiej nastąpił rozwój osadnictwa. Dojeżdżając do miejsca naszego kolejnego przeznaczenia, w miejscowości Kończewice mijamy kopiec Ziemia Polaków, dedykowany wszystkim polskim bohaterom, miejscom walki, męczeństwa i chwały Polaków. Do tej pory zgromadzono tu ziemię z ponad 100 miejsc z kraju i z zagranicy. Obecnie kopiec jest miejscem organizacji uroczystości patriotycznych, rocznicowych i świąt państwowych. Warto pamiętać o takich miejscach w czasach rządów wasali, narodowego marazmu i prób dyskredytacji naszego kraju. My tymczasem wjeżdżamy do Chełmży. Znajdujący się tu niegdyś gród obronny o nazwie Łoza został w 1222 roku podarowany przez Konrada I Mazowieckiego biskupowi misyjnemu Prus Chrystianowi. W 1243 roku wolą Wilhelma z Modeny, legata papieża dla Bornholmu, Gotlandii i środkowo-wschodniego wybrzeża Bałtyku, podzielona została diecezja Prus, z której to części utworzono diecezję chełmińską, której siedzibą stało się, o dziwo, nie Chełmno, lecz właśnie Chełmża. Większą rolę miejscowość zaczęła odgrywać od roku 1251, kiedy to stała się siedzibą biskupstwa chełmińskiego, uzyskując jednocześnie od biskupa Heidenryka prawa miejskie jako hulumense. Miasto, choć na pierwszy rzut oka senne i niepozorne, posiada sporo interesujących zabytków. Aby je wszystkie obejrzeć, wjeżdżamy na rynek, licząc, że uda się nam tu poszukać miejsca parkingowego dla naszego krosika. Z trudem je znajdujemy, bowiem miasto przygotowuje się właśnie do mającego się odbyć w dniu jutrzejszym wydarzenia sportowego. Liczne banery oraz billboardy nieco utrudniają nam zwiedzanie rynku. Widać tu doskonale zachowany średniowieczny układ urbanistyczny. Plac otoczony jest jednak późniejszymi kamienicami. Stanowią one przykłady dawnego budownictwa mieszczańskiego. Jak wynika z analizy dokumentów oraz planów, w miejscu tym najpierw powstawały małe parterowe i jednopiętrowe domki. Potem działki łączono i w miejsce 2 lub 3 dotychczasowych małych domostw powstawała jedna większa, znacznie bardziej okazała, najczęściej dwupiętrowa, eklektyczna kamienica. Taką przebudową objęty został m.in. przylegający do Biblioteki Miejskiej okazały dom Johanna Wernera, zbudowany w 1909 roku. Po przeciwnej stronie rynku pod numerem 15 w 1901 roku mistrz budowlany Ulmer na zlecenie kupca Laubego wybudował wysoką, imponującą jak na Chełmże eklektyczną kamienicę zdobioną pięknym detalem na fasadzie, której parter został przeznaczony na sklepy. Ciekawym obiektem chełmżyńskiej starówki jest ratusz, którego reprezentacyjne fasady wznoszą się z 2 stron wzdłuż ściany rynku oraz ulicy Halera. Powstał w miejscu stojącej tam kamienicy. Wszystkie prace budowlane i wykończeniowe zamknięto zasadniczo w 1900 roku. Na chwilę przystajemy przy pomniku wspomnianego już w naszej opowieści biskupa Heidenryka i błogosławionej Juty oraz makiety z układem urbanistycznym średniowiecznej Chełmży.
Warto wspomnieć w skrócie, że urodzona w rycerskiej rodzinie Juta dość szybko owdowiała. Do Chełmży przybyła na zaproszenie krewnego męża, wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego Anno von Sangenhausena, by modlitwą wspierać dzieło nawracania pogan z Prus, Litwy i Jadźwieży. Zmarła w 1260 roku w opinii świętości i pochowano ją w nawie południowej katedry Świętej Trójcy w Chełmży, do której to właśnie zmierzamy. To pierwsza z katedr wybudowanych na ziemiach administrowanych przez Krzyżaków. Swój dzisiejszy wygląd Kościół zawdzięcza głównie XV-wiecznej odbudowie, choć w późniejszych stuleciach również ingerowano w jego substancje. W fasadzie zachodniej powinny znajdować się dwie równej wysokości wieże, jednak do końca zrealizowano tylko jedną z nich. Szczególnie ozdobnie potraktowano wschodni szczyt katedry. Deklarują go wypełnione mansferem blendy okienne oraz schodkowo ustawione sterczyny. Wejście do świątyni prowadzi przez podwójny portal neogotyckiej kruchty, w której to zauważamy masywną kamienną kropielnicę. Zasadniczo świątynia jest gotycką budowlą halową, trójnawową z transeptem i wyodrębnionym prosto zamkniętym prezbiterium. Nawy boczne i główna przykryte są gwiaździstymi sklepieniami. Przestrzeń nawową wydzielają pary filarów dźwigające ostre łuki arkad. Katedralny barok reprezentują przede wszystkim ołtarze. Ołtarz główny powstał w miejscowym warsztacie około połowy XVII wieku z fundacji biskupa Andrzeja Leszczyńskiego herbu Wieniawa. W południowej ścianie prezbiterium znajdują się XIII-wieczne gotyckie sedilia, czyli miejsca dla celebransa i służby liturgicznej. Na uwagę zasługuje także renesansowa, choć z elementami gotyckimi, ambona, ufundowana przez biskupa Wawrzyńca Gębickiego herbu Nałęcz. Renesansowy jest także umieszczony w prezbiterium marmurowy nagrobek zmarłego w 1595 roku chełmińskiego biskupa Piotra Kostki, herbu Dąbrowa, który swego żywota dokonał właśnie w Chełmży. Chełmżyńska katedra to miejsce pełne artystycznych skarbów, godnych nacieszenia oczu każdego, kto podejmie się jej zwiedzania. Przyległe do katedry pozostałości murów miejskich wraz z XIV-wieczną bramą wodną prowadzą nas w kierunku pobliskiej miejskiej plaży. Podziwiać ją można z ulokowanych amfiteatralnie siedzisk. W skład kąpieliska wchodzi pomost, wypożyczalnia sprzętu wodnego, plac zabaw, plenerowa siłownia, a także zaplecze gastronomiczne. Tuż obok znajduje się niewielka marina. Wokół części jeziora chełmżyńskiego rozpościera się promenada. Korzystając z przejścia docieramy wprost pod gotyckie mury kościoła świętego Mikołaja. Świątynia datowana jest na koniec XIII wieku, odbudowana następnie po zniszczeniach w 1422 roku. Budowla jest trzynawowa z transeptem i usytuowaną od zachodu masywną wieżą. Niestety, podczas naszej wizyty w mieście kościół był niedostępny z powodu remontu. W trakcie spaceru po tutejszej starówce podziwiamy ciekawy układ urbanistyczny, zerkając co rusz na efektowne kamienice. Pięknie odnowione elewacje cieszą oczy przechodniów, podnosząc zapewne morale mieszkających tu ludzi. Wśród starych XIX i XX-wiecznych kamienic nasz wzrok przykuwa wybudowany z czerwonej glazurowanej cegły budynek poczty. Przy jednym z mijanych sklepów na ulicy Paderewskiego ze zdziwieniem odkrywamy pomnik Charlie'ego Chaplina. Upamiętnia on słynnego aktora ze znanego chyba wszystkim filmu Brzdąc z 1921 roku. Jest to prawdopodobnie jedyny pomnik Chaplina w Polsce. Nieopodal widzimy wybudowaną w 1900 roku siedmiokondygnacyjną czworoboczną wieżę ciśnień, która reprezentuje rzadkie połączenie stylu neogotyckiego z elementami modernizmu i stylu rodzinnego, tzw. Weimarstil. Na jej szczycie znajduje się otoczony fachwerkowym murem zbiornik wodny przykryty czterospadowym dachem. Wieża jest zabytkiem klasy zerowej w skali Europy i jest obiektem nadal funkcjonującym. W
trakcie spaceru po mieście odkrywamy wiele ciekawych architektonicznie budynków należących do tutejszej oświaty, z których wiele już dawno przekroczyło 100 lat. Piękne pod względem architektonicznym budynki, pełne ciekawych detali, w większości szczycą się pruskim pochodzeniem, gdy dbano nie tylko o funkcjonalność, ale też estetykę oraz wizualne walory tworzonych budynków. Podczas przechadzki po mieście odkrywamy także wykonany z czerwonej cegły z efektownymi zdobieniami budynek z 1898 roku, będący obecnie siedzibą Straży Miejskiej. W jednym z odnowionych budynków widzimy z kolei napis, że w miejscu tym stała kiedyś zburzona w 1939 roku przez Niemców synagoga. Podkreśla to fakt, że Chełmża to miejsce pełne niezwykłej mozaiki kulturowej oraz barwnej historii, którą warto poznać podczas wizyty w tym mieście. Późne popołudnie zastało nas w drodze ku kolejnej, przewidzianej w tym dniu atrakcji. Boczne drogi Europy prowadzą nas wśród posprzątanych po niedawnych żniwach pól i zagonów. Słońce swym sierpniowym ciepłem pięknie ogrzewa, rzucając na okolice żółto-złotawe barwy. Przemierzając wzdłuż gęstego szpaleru drzew oraz krzewów, docieramy do usytuowanego na 9 wzgórzach, niczym starożytny Rzym, malowniczego Chełmna. Pierwsza pisemna wzmianka o mieście pochodzi z 1065 roku. Miasto zasłynęło z tak zwanego prawa chełmińskiego, nadanego przez zakon krzyżacki 28 grudnia 1233 roku. Dokument ten zawierał elementy prawa magdeburskiego, flamandzkiego i węgierskiego. Na jego podstawie aż do XVIII wieku Chełmno stało się wzorcem prawnym i architektonicznym do lokowania 225 polskich miast, m.in. Warszawy, Gdańska czy Torunia, oraz ponad 1364 wsi i osad. Dlatego nie bez przyczyny współcześnie nazywane jest polskim Carcassonne czy Małym Krakowem, a wartość zabytkowej starówki Chełmna została zaakceptowana wpisem w 2005 roku na listę pomników historii prezydenta RP. Zabytki Chełmna znajdują się także na europejskim szlaku gotyku ceglanego. Jednym z takich zabytków jest dawny kościół Świętego Ducha, służący obecnie za siedzibę tutejszego Bractwa Rycerskiego. W mieście niemal w całości zachowały się gotyckie mury obronne o długości 2270 metrów, będące jednym z najwspanialszych przykładów architektury obronnej w Europie. Nazwa Chełmno ma charakter topograficzny. Pochodzi od słowa chełm, dosłownie oznaczającego osadę na wzgórzu. Większość miasta, włącznie z historycznym centrum, leży bowiem na wysokiej skarpie odległej około 1,5 kilometra od Wisły. Największymi atrakcjami Chełmna są oryginalne zabytki z czasów jego świetności, datowanej na okres między XIII a XIV wiekiem. Nasze oczy przykuwa dość pokaźna gotycka bryła kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Zwany potocznie Farą, jest najokazalszym spośród 7 istniejących obecnie kościołów Chełmna. Świątynia stanowiła wzorzec dla budowniczych katedry w Królewcu. Wzniesiono ją prawdopodobnie w latach 1280-1320. W wiekach następnych nie dokonano większych przebudów, które by zakłóciły gotycki charakter świątyni i wrażenie stylistycznej jednolitości. Nawy boczne przykryte są poprzecznymi dachami dwuspadowymi, które tworzą charakterystyczne trójkątne szczyty widoczne w elewacjach bocznych. Świątynię stanowi trójnawowa hala z wydzielonym prostokątnym prezbiterium. W kościele znajduje się wysokiej klasy gotycki wystrój rzeźbiarski. Są tu również cenne malowidła ścienne z końca XIV wieku. Bogate nowożytne wyposażenie wnętrza pochodzi przeważnie z XVII i XVIII wieku. Zwraca też uwagę snycerskie wystrój kaplicy Bożego Ciała, dzieło elbląskie z lat 1685-95.
Magnesem, który przyciąga do świątyni rzesze pątników oraz turystów, są relikwie świętego Walentego. Trafiły one do Chełmna już w średniowieczu i co ciekawe, przez 300 lat walały się w szufladach zakrystii. Dopiero w roku 1630 po ufundowaniu relikwiarza przez Jadwigę z Czarnkowa mieszkańcy zorientowali się, cóż to za skarb posiadają i odpowiednio go uhonorowali, wystawiając na widok publiczny. To właśnie za sprawą owej relikwii Chełmno od lat promuje się jako miasto miłości i miasto zakochanych. W trakcie spaceru po Starym Mieście podziwiamy, a jakże, gotyckie mury pofranciszkańskiego kościoła pod wezwaniem świętego Jakuba i świętego Mikołaja, zwane także gimnazjalnym. Ta trójnawowa świątynia z prostokątnym prezbiterium budowana była od końca XIII wieku do pierwszej ćwierci wieku XIV. Od południa do kościoła przylega smukła wieża, do wysokości murów kościoła czworoboczna, wyżej zaś ośmioboczna. Cennym zabytkiem chełmińskiej architektury sakralnej jest także zespół klasztorny Sióstr Miłosierdzia, założony pierwotnie jako klasztor cysterek około 1266 roku. W XVI wieku klasztor stał się centrum tzw. kongregacji chełmińskiej, obejmującej większość konwentów w Polsce. Został skasowany przez Prusaków w 1821 roku. Budynki otrzymało Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia, związane z Chełmnem od 1694 roku. Siostry prowadziły tu szkołę i szpital. Obecnie w miejscu tym prowadzą dom opieki. Prowadzonej niegdyś przez zakonnice edukacji prawdopodobnie służył gmach obecnej szkoły podstawowej nr 2. Po drugiej stronie ulicy widzimy wybudowany z czerwonej ceramicznej cegły budynek zespołu szkół ogólnokształcących wzniesiony w latach 1860-65. Jako że w Chełmnie świątyń jest bez liku, niechaj świadczy napotkana przez nas kaplica świętego Marcina, będąca najmniejszym z 6 zachowanych w mieście kościołów gotyckich. Obecnie świątynia jest nieużywana. Chełmno jako pierwsze miasto zaboru pruskiego od 1842 roku miało nowoczesne wodociągi. Pamiątką tego czasu jest zabytkowa neogotycka wieża ciśnień, w której obecnie znajduje się niezwykle klimatyczna kawiarnia. Docierając do ulicy Wodnej, naszym oczom ukazuje się kolejna gotycka budowla sakralna, którą stanowi bryła podominikańskiego kościoła świętych apostołów Piotra i Pawła. Warto nadmienić, że kościelna fasada stanowiła pierwowzór fasady katedry warszawskiej. Vis-a-vis kościoła odkrywamy błękitną kamienicę z żartobliwym muralem zwanym jako Panienka z okienka. W mieście w pełni zachował się prawie nienaruszony średniowieczny szachulcowy układ urbanistyczny, pochodzący prawdopodobnie z czasu drugiej lokacji, czyli po 1251 roku, oraz prawie cały obwód murów miejskich, wśród których zachowała się m.in. XIV-wieczna baszta prochowa. Stanowiła ona element zewnętrznego muru obronnego. Dawną fosę wypełniają tak zwane planty. To najstarszy park chełmiński założony w 1825 roku z inicjatywy ówczesnego burmistrza miasta Ludwika Halmhubera. Zajmuje powierzchnię ponad 3,6 hektara. Jest to urozmaicony krajobrazowo obszar rozciągnięty na różnych poziomach terasowych, ozdobiony efektownymi dywanami kwiatowymi oraz fontannami. Znajdujące się tu miejskie mury dopasowane są do krawędzi Wysoczyzny, na której położone jest miasto. Idąc alejką wzdłuż owych murów, odkrywamy obłożoną wieloma kłódkami ławeczkę zakochanych, na którą to w romantycznych okolicznościach przysiadają pary, aby uwiecznić swój związek na pamiątkowym zdjęciu. Po drugiej stronie ulicy Dworcowej odkrywamy Park Pamięci i Tolerancji imienia doktora Ludwika Rydygiera, związanego z Chełmnem światowej sławy polskiego chirurga. To właśnie w swojej chełmińskiej klinice w dniu 16 listopada 1880 roku przeprowadził pierwszą na świecie operację zaatakowanego nowotworem częściowego wycięcia żołądka.
W parku odkrywamy serca zakochanych, gdzie przebywające tu pary także chętnie uwieczniają się na stosownych fotografiach. W ciągu parkowym w niedalekiej odległości odkrywamy otworzony w 2008 roku park miniatur Zamków Krzyżackich. Idea założenia parku nawiązuje do tradycji zakonu krzyżackiego, który na terenie ziemi chełmińskiej utworzył w XIII wieku sieć warownych zamków. Po upadku zakonu obiekty te przejmowane były przez Polaków lub też popadły w ruinę, tak iż niektóre trudno jest obecnie zlokalizować. Często rozbierano je włącznie z fundamentami, aby pozyskać budulec do nowych inwestycji. Odtworzenie pierwotnego wyglądu niektórych zamków, choćby na makiecie, nastręcza wiele trudności. Stąd też powstanie miniatury poprzedza żmudna i wnikliwa analiza źródeł, aby skrupulatnie i wiernie oddać formę architektoniczną. Tego trudnego zadania podjęli się świeccy makieciarze Bernadetta i Zenon Firyn, którzy są też twórcami wykonanych w skali 1:30 zamkowych modeli. W trakcie spaceru zwracamy uwagę nie tylko na efektowne nasadzenia, ale przede wszystkim skupiamy się na podziwianiu pięknej zabudowy. Zaliczyć do niej możemy choćby okazały gmach starostwa z 1911 roku, pełniący obecnie rolę Urzędu Miasta. Pochodząca z 1620 roku brama grudziącka swe początki zawdzięcza przebudowanej uprzednio budowli gotyckiej z przełomu XIII i XIV wieku. Na fasadzie w niszy znajduje się otoczona kultem rzeźba Matki Boskiej Chełmińskiej, zrekonstruowana w 1945 roku na podstawie pochodzącego z przełomu XVII i XVIII wieku oryginału. Od zawsze była to główna brama miejska, broniąca głównego i niechronionego warunkami naturalnymi wjazdu do Chełmna. Dziś to jedyna w pełni zachowana brama miejska spośród dawnych 6. Wchodzimy na pełną uroku, otoczoną efektownymi kamienicami ulicę Grudziącką, pełniącą rolę głównego traktu miejskiego Starego Chełmna. Wytyczona była już w czasach średniowiecza. Zamieszkiwali ją najzamożniejsi mieszczanie. Tu podziwiać zatem można wyjątkowo piękne kamienice w różnych stylach architektonicznych. Ulica ozdobiona jest powiewającymi zwiewnymi meduzami, zwracającymi na siebie uwagę podczas podmuchów wiatru. W trakcie naszego pobytu akurat trafiliśmy na święto miasta. Na wypełnionym przechodniami deptaku odbywały się różnego rodzaju wydarzenia. W wieńczącej deptak narożnej kamienicy odkrywamy uroczą kwiaciarnię, pełniącą zarazem rolę sklepu z pamiątkami. Naszą uwagę zwracają zwłaszcza urocze domki oraz różne inne wyroby ceramiczne. Sercem miasta jest prostokątny rynek, który został ukształtowany już w czasach średniowiecza. Główny plac miasta imponuje swymi rozmiarami 111 na 156 metrów. Otaczają go wybudowane na przełomie XIX i XX wieku nawiązujące do renesansu, gotyku, a nawet baroku eklektyczne kamienice. Jednym z elementów rynku jest pomnik pamięci kawalerzystów 8 Pułku Strzelców Konnych. Upamiętnia on ułanów stacjonujących w Chełmnie przed II wojną światową i uczestniczących w wojnie obronnej 1939 roku. Będąc w rynku, warto także zwrócić uwagę na ceglany budynek pocztowy z czwartej ćwierci XVII wieku, przebudowany następnie w połowie XIX oraz w roku 1911. W centralnej części rynku podziwiać możemy przepięknej urody ratusz, uważany za perłę architektury renesansowej na Pomorzu. Został wzniesiony w latach 1567-72 w miejscu wcześniejszego ratusza zbudowanego w stylu gotyckim około 1289 roku. Wybudowaną w końcu XVI wieku wieżę wieńczy barokowy hełm z 1721 roku. Późnorenesansowa faktura zewnętrzna ratusza w swoim bogactwie zdobień bliska jest manieryzmowi z silnie italizującym motywem attyki.
Na uwagę zasługuje także wpisany w ratuszowe mury średniowieczny wzorzec miary o długości 4 metrów 35 centymetrów, zwany powszechnie jako pręt chełmiński. Znajdujące się w pobliżu ratusza stragany zachęcają swym bogatym asortymentem królującego tu tzw. mydła i powidła do zakupu pamiątek oraz lokalnych smakowitości. Wszak przybyli do miasta turyści to łakomy kąsek dla tutejszych sprzedawców. W ramach odbywającego się tu cyklicznie festiwalu Nine Hills, czyli 9 wzgórz, powstał nowy tematyczny mural. Dzieło nawiązuje do historii chełmińskiego introligatora Franciszka Malinowskiego. Praca nad całością muralu zajęła autorowi 6 dni. Murali z roku na rok przybywa, ciesząc oczy mieszkańców miasta oraz turystów, stając się przy okazji kolejną atrakcją miasta. Spacerując po tutejszej Starówce, warto poczuć magiczny urok tego średniowiecznego miasta, którego to stworzone na potrzeby marketingowe motto przewodnie brzmi: zobacz, zapamiętaj i zakochaj się. Oczywiście jak najbardziej w malowniczym Chełmnie. Z podróżniczym pozdrowieniem, Rafał Maza. All rights reserved by Travel Fan.